mogę nagrywać, ale zatrzymali mnie. Muszę spać tutaj na checkpoincie, zatrzymali mnie. Opuszczam Irak, a tak naprawdę Kurdystan iracki i zmierzam do Kurdystanu okupowanego przez Turcję. Nie można tego mówić na głos. Przed chwilą chcieli mnie wkręcić w przemyt. Ogólnie wsiadam do, wiecie, gościu z taksówka za darmo. Patrzę, bierze mój paszport. Biegłem za nim, wziąłem mu paszport, powiedziałem, że ni chuja nie zgadzam się. Zrezygnowałem i idę z buta. A wiecie dlaczego? Chcieli mnie wkręcić w przemyt. Nie dajcie się wkręcać w przemyt. On jeszcze do mnie, że mi kole kupić. Nie. Nic nie ma za darmo. Nic. Dlatego zrezygnowałem szybko. Spierdoliłem. A teraz idę na turecką granicę. Tam nie ma słowa Kurdystan. Za to można mieć ogromne problemy. A ja jestem tylko i wyłącznie turystą. Robię filmiki dla mamy i przyjaciół i takie pamiętki sobie robię. Chowam kamerę. Nie można nigdy powiedzieć, że się prowadzi kanał. Nigdy. W tych terenach nie mówcie, że jesteście jakimś dziennikarzem, coś macie przejebane od razu. Chowajcie kamerę. To skrajnie faszystowski kraj dyktatury, więc musicie uważać na każdy krok. Wściekłem się jak jeszcze nigdy w życiu. Wyobraźcie sobie, że kurwa przychodzę po stempel. W tym miejscu mi mówią, że mam iść tam. W tamtym miejscu, że mam iść tu. W tym miejscu, że tam. A w tym jeszcze, że tam. I ty kurwa nawet na komisariat zamknięty. Wkurwiłem się, wróciłem i mówię, kurwa daj mi stempel. A on do mnie, nie denerwuj się coś tam kurwa i że mam iść tam. On mówię, kurwa zamknięte. A on do mnie, że mam iść i chuj. Tak się wkurwiłem, że skopałem drzwi i przyjebałem z pięści. Wyskoczyli do mnie z łapami i zaprowadzili na komisariat i dostałem stempel. Jak mnie w dupę pocałują. Tak się wkurwiłem. Nienawidzę, jak mi kurwa ktoś jest tępym chujem. Uważam, że tępy chuj powinno się kurwa napierdalać z młotkiem. Kurwa, co za śmiecie jebane. Nienawidzę takich. Powiedziałem mu, że you working for me, man. I need fucking stempel now. A on do mnie coś tam. Ja mówię, it's not my problem what you think about me. Fucking shit. Ale pojechałem. Kurwa, że oni mnie zajebali. Mogę nagrywać, ale zatrzymali mnie. Muszę spać tutaj na checkpoincie. Zatrzymali mnie. Jechałem sobie tutaj w Kurdystanie tureckim i mnie zatrzymała policja na checkpoincie. Trzymali mnie przez kilka godzin z podejrzeniem, że jestem z ISIS, bo mam takie pieczątki, jakie mam z Afganistanu i z Iraku. No i co? Wyobraźcie sobie, że trzymali, aż przyszła noc i mówią, że idę do hotelu, że jestem wolny. Ja mówię, że nie idę do hotelu, bo jest drogo, a w tym mieście jest przejebane. Oni mówią, wiesz co, to jest PKK. Ja mówię, no wiem, mówi, są niebezpieczni. Ja mówię, są dla was niebezpieczni, bo to oni z wami prowadzą wojnę, a nie z turystą. I powiedziałem, że mają mnie zawieźć do następnego miasta. Myślałem, że mnie wiozą, ale zawieźli mnie na checkpoint w górach. Jest zimno jak skurwysyn. A najgorsze jest to, że to w górach właśnie partyzantka robi walki. Więc zobaczymy. Leżę i śpię. Oni niby mi łapią stopa, ale tak naprawdę powiedziałem, że idę spać. Więc idę i rano wstanę i złapię ją. Dobra, pospałem i idę się powiedzieć, że mogą mi łapać stopa. Jest 5 rano. Nie zdążę. Prosty przykład. Przychodzę, pytam się policjantów, czy mają mi wody trochę nalać. Nie. A panowie, których zatrzymali, mieli. Ludzie są fajni, a policja? No czasem jest policjant, czasem jest świnia, a czasem jest człowiek. Wyglądam źle, bo jest 5 rano. Muszę się czaić. No to co wam mogę powiedzieć, no. Czekam, aż przejedzie jakieś auto, żeby mnie na stopa zabrało. Jedyny plus to powiem wam taki, że na checkpoincie tutaj i na każdym checkpoincie w walczącym Kurdystanie jest jakaś policjantka. No przeszukują też kobiety. Powiem wam, że tutaj jest naprawdę urody. Jest tak piękną dziewczyną tutaj, taka jedna, że śmieje w ona wychodzi. Ja po prostu, ona ma tak ładne włosy, jest tak ładna, jest niemożliwe, nie? I w ogóle przeszukuje, zawsze się uśmiechnie. Policjanci jacyś zjebani są. No.
więc są jakieś plusy. Przychodzę do nich, żeby mi mogli trochę wody nalać, żebym się napił czy coś, kurwa. Nie. Zęby umył. Nie. To ludzie, którzy przeszukiwali, mi nalali do butelki, mam półlitrową wody. Mam. Napiłem się. Zębów nie umyłem, bo mam za mało, ale mam gumę do rzucia. Umyję, jak będę miał wodę bieżącą, więc jak złapię stopa. Ważne, żeby nie śmierdział. Co mam powiedzieć? Jest to wysoko w górach, więc piździ, kurwa, więc jestem w bluzie. Poza tym skorzystałbym z kibla, ale jak skorzystam z kibla, to od razu mnie będzie brało na to drugie, więc nie skorzystam. No cóż. No to cóż, już ten taki srogi Kurdystan opuszczam. Chcę wam powiedzieć takie rzeczy. A czekajcie. Salam alaikum. Alaikum salam. Nereye? What's good? Okay. Oj, oj, oj. Okay. I go to Erzurum. Erzurum? Yes. Me is Polonia. Polonia. Głodny się robi, a oni sobie tu Ramadan zorganizowali. Nie mam co żreć. Przecież to miał być... No tak, Kurdystan jest bardzo wierzący. No cóż, idę łapać stopa na wylotówkę. Tutaj wyglądają takie drogi, że ja pierdolę. Naprawdę Turcja wygrywa. Zobaczymy, co z tego będzie. Ty, kurwa, nie wyłączyłem. Przepraszam. Przed wami najpiękniejsza scena, jaką widziałem podczas swoich podróży. Dzieci bawią się w fontannie. Zostały przegonione przez inne dzieci. Ci przynieśli śmietniki, obrzucili ich śmietnikami. Ci teraz spierdalają. A dorośli próbują ich łapać, ale co jaja robią. Ale beka. O! Police! Przepiękny Kurdystan. Pola, zielono, sympatycznie. Co ja się muszę użerać z tą pieprzoną armią, z policją, z wszystkimi. On do mnie, my cię chronimy przed terroryzmem. A mówię, terroryzm jest do was, nie do mnie. Zamknąłem mordę, bo już chciałem mu powiedzieć, że to PKK mnie, partyzantka tamtejsza, chroni przed terroryzmem prezydenta Erdogana. Ale na szczęście zamknąłem mordę. Mogłoby się to skończyć bardzo źle. Na pewno bym poszedł siedzieć po prostu. A teraz słowa, gdzie jestem? Jeszcze jestem na terenie Kurdystanu i chcę wam coś powiedzieć. Czym jest Kurdystan? To jest przede wszystkim, kim są Kurdowie. Kurdowie to jest największy naród na świecie, który nie ma swojej państwowości. I wyobraźcie sobie, że oni stanowią razem wzięci teraz aktualnie mniej więcej na terenie, kurwa, najdziwniejszą rzecz, najdziwniejszą osobę na świecie widziałem. Chłopak, który wyglądał jak małpka, po prostu to był taki minimalny. Kurwa, on był chory, ale nie wiem na co. Więc tak, Kurdystan jest to teren, który obejmuje w większości, jego większa część jest oczywiście w Turcji. 30% terenu Turcji to jest Kurdystan. Dodatkowo mały fragment Armenii, Iranu, większy, Iraku i Syrii. Jak widzicie, jest to rozpieprzone na 4-5 krajów i stanowią oni mniejszości w tych krajach,
ale razem wzięci mają 40 milionów. W samej Turcji jest 25 milionów. Więc wyobraźcie sobie, że ludzie są rozpieprzeni na 5 krajów, a przecież oni są całkiem innym narodem. I popatrzcie, teraz taką wam rzecz powiem, bo to dosyć ciekawe. Zaraz ktoś powie cokolwiek, ja powiem, no ale my też przeżyliśmy na przykład rozbiory. Oni nigdy nie mieli swojej państwowości, ale my przeżyliśmy rozbiory. I co było podczas rozbiorów? Jeden naród żył w 3 krajach oficjalnie. To było między, powiedzmy, dzisiejszymi Ruskimi, Austriakami a Niemcami. Więc zobaczcie, że sytuacja jest podobna, że oni tak mają od zawsze. Walczą od 82 roku tutaj. Nie będę wymieniał partyzantki, bo może mnie ktoś usłyszeć. I tak sobie walczą. Już kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło. Erdogan, prezydent i w ogóle Turcja przeprowadza tutaj na terenie Kurdystanu naprawdę takie bojowe akcje. Nie patrząc w ogóle, że tam giną cywile, dzieci, kobiety, wszyscy. Ale on to ma gdzieś. Wiecie dlaczego? Bo i tak nikt o tym nie mówi w mediach. Nic nie słyszysz przecież w Polsacie czy w TVN-ie, że zginęło w bombardowaniu w Sirnak, nie wiem, 5 dzieci, czy tam 18 kobiet. Dlaczego nie słyszysz o tym? Bo Erdogan zamydlił oczy ładnie pani Merkel czy Unii Europejskiej sprawami uchodźców. U nas wiecznie się gada o uchodźcach, więc nie gada się o Erdoganie i nie gada się o Kurdystanie. Dlaczego też się o tym nie gada? Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Oni, jakby nie było, ci ludobójcy, bo inaczej nie można nazwać ludzi, którzy zabijają inną nację, w ogóle chcieliby ją usunąć z terenów swojego kraju. Ludobójcy tak naprawdę są kryci przez nasze, powiedzmy, kraje teoretycznie partnerskie. Dlaczego? Więc ja wam bardzo szybko powiem. Ponieważ Turcja jest w NATO i to tak nieładnie by wyglądało, że członek NATO dokonuje ludobójstwa. No, bardzo takiego powolnego. Bo jakby tak zrobił szybko, to wiesz, a on zastrasza. Jest tragedia po prostu. Patrząc na to, jak jest w Kurdystanie, to powiem wam, to co ze mną policja robi, jak oni mnie przeszukują, rozmawiam z Kurdem i nawet z nim się boję powiedzieć mu, że wierzę w nich, że im się uda, bo nie wiesz, kto to usłyszy. Za to jest po prostu pierdzie. Idziesz do pierdla, no. Jakoś walczą w Iraku czy w Syrii, chyba to w Syrii bardziej. Znacie przecież kurdyjskie piękności, które walczą z ISIS-ami. Dlaczego to robią? Bo wiecie o tym, że muzułmanie, a przynajmniej ci z państwa islamskiego, wierzą w to, że jeśli zabije ich kobieta, to nie pójdą do raju i nie uzyskają 72 dziewic i całego tego, kurwa, całego... Oj, nie będę obrażał. Więc wyobraźcie sobie, że one są ich największym postrachem i to są właśnie kurdyjskie kobiety. One walczą tam na froncie. Mosul już połowa jest odbita, drugą połowę też odbiją, ja w to wierzę. Nie wiem, czy wiecie, za 2 miesiące jest referendum w sprawie wolności Kurdystanu, bardzo prostym językiem mówiąc. Oczywiście tego irackiego. I problem polega na tym, że oni w Turcji na pewno nie będą mieli wolności i na pewno nie w tym 20-leciu. Przez najbliższe 20 lat. Ale potem zobaczymy, dopóki jest prezydent Erdogan, a przynajmniej sułtan Erdogan, to ludzie będą ginąć. Bo on nie ma żadnych skrupułów i po prostu działa jak terrorysta. A patrzcie, tyle się mówi o zamachach terrorystycznych, że Kurdowie zorganizowali. Ja nie będę bronił. 100% nie mam, nie? Ale wiecie o tym doskonale. Pucz. No kurwa, ktoś mi powie, że pucz zorganizowali. Nie wygrali puczu. A dlaczego? No bo sam Erdogan zorganizował. Dlaczego? Wszystko chodziło o zmianę konstytucji. To było prowokacją do tego, żeby postawić stan wyjątkowy. Cały kraj jest postawiony w stan wyjątkowy, więc coś w stylu prawie jak stan wojenny. Checkpointy, kurwa, zrobione co naprawdę, co miasto jest checkpoint i na każdy auto czepią prawie, przynajmniej tam w Kurdystanie, bo to niby no i widzicie, no, a wyobraźcie sobie, że partyzantka, czyli ludzie walczący o wolność,
ktoś zaraz powie, no bo dobra, oni robią zamachy, tylko pamiętajcie, że oni robią zamachy na wojsko i policję, no i oczywiście na rządy, nie na cywilów. Więc teraz ktoś mi powie, ale robią zamachy. A ja się kurwa pytam, a co robiła Armia Krajowa? A co robili żołnierze wyklęci? Właśnie robili zamachy, czyli atakowali budki strażnicze milicji, ubecje i kurwa szwabów i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo to był okupant. I dzisiaj tutaj Turcja również jest okupantem. I o to w tym wszystkim chodzi, a my tego w telewizji nie zobaczymy z jednego powodu. Bo się to nie opłaca w telewizji mówić o tym, że codziennie giną Kurdowie z rąk sojusznika NATO Turcji. Dziękuję bardzo, idę się wyszczać. To szczęście mnie spotkało, że kierowca jeździ bardzo szybko, jedziemy po górze, ale do tego zatkało uszy. No co, 4-pasmówka, jedziemy po 4 pasach. Zdążymy. No to cóż, właśnie się zbliża Iftalii. Z tamtej strony widzicie samochody, restauracje. To Iftalii, nie wiem czy dobrze wypowiadam, przepraszam. Ale to jest taki czas, kiedy w czasie Ramadanu dochodzi do zmroku. I wtedy można jeść i pić. I ludzie czekają od świtu do zmroku, żeby jeść i pić. I najpiękniejsze jest to, że czas Ramadanu to jest 30 dni. Czas Ramadanu jest takim czasem, gdzie spędza się go z rodziną. Oczywiście zaraz ktoś powie, bo wtedy najbardziej się uaktywniają terroryści. Kurwa ludzie, nawet nie jest 1%, to nawet nie jest 1/10%. Zostawmy ich z boku. Mówimy o pięknych ludziach, którzy teraz będą obchodzić, że tak powiem, przez miesiąc ten post i fajnie zawsze wieczorem o tej godzinie, na przykład tutaj o 20 chyba, spotykają się razem przy stole, czy to w restauracji, bo to właśnie taki czas, gdzie zabiera się rodzinę do restauracji, czy też spotykają się u siebie w domach, wszyscy razem, rodzinami, na przykład swoje wszystkie siostry i bracia i siadają przy jednym stole i jedzą. Zaraz wujki idą kurzyć papierosa, bo w post też nie można kurzyć, nic nie można doustnie. Więc ogólnie rzecz biorąc jest to dosyć ciekawe. Ja to bardzo mi się to podoba, w ogóle to jest piękne, bo to jest taki miesiąc, gdzie ludzie rzeczywiście spędzają czas z rodziną. Tak jak u nas święta, czy to wielkanocne, czy Bożego Narodzenia spędza się rzeczywiście z rodziną. O, panowie będą jedli. O! Słyszycie? Właśnie zaczęło się w Italii, można jeść. Panowie, kierowcy się już zatrzymują. Głupio mi tam podejść, wiecie, ale właśnie widzę jak mężczyzna daje jedzenie swoim dzieciom i swojej żonie. Tak, to nie jest tak jak my wiemy z propagandy naszej, gdzie mężczyzna daje resztki dopiero żonie. Nie, właśnie dał jej wszystko tak jak swoim dzieciom i sobie. Oni żyją normalnie, kurwa, to mówimy o jakiejś mniejszości malutkiej, która jest skrajna i popierdolona, pewnie z Arabii Saudyjskiej. A ci ludzie są cudowni, no, oni sobie żyją, jest fajnie. Poza tym chciałbym powiedzieć, że jeżeli byście się zastanawiali, co jeść w Turcji, to jedzcie wszystko. Kebaby, te donery, wszystko, kurwa, to jest tak dobre. Wątróbka smażona na grillu, no ja pierdolę. Jedzcie wszystko, naprawdę nie obawiajcie się. Jedynie co, to możecie podpowiedzieć panu, że no spicy, pokazać no chili, bo będziecie, kurwa, 3 razy strali, nie? I to ogniem. Kochani, żebyście tylko wiedzieli, jak wygląda turecka gościnność. Rozkładałem się na gruzie. Chciałem się wejść do meczetu, ale meczet był taki z zabudowaniami jakimiś, więc nie wchodziłem. Po prostu nie wiedziałem, czy mogę. Rozkładałem się na gruzie. Nie pozwolili mi. I powiedzieli, że tutaj jest otwarte całą noc. I ja mogę spać i rano sobie iść. Mam wodę. Chusteczki, jakby mi się chciało. Znaczy akurat w tym nie ma, ale w tym obok są. Tak to wygląda. Udostępnili mi pomieszczenie. Jest ciepło, a na zewnątrz jest kurwa bardzo zimno, bo to są góry. Brałem przed chwilą prysznic. Nie pytałem ich, po prostu w kiblu wziąłem prysznic. W tak zimnej wodzie, że prawie umarłem. Ale dałem radę. Teraz jestem świeżutki, pachnący. I mam najlepsze jest to, że mam nawet Wi-Fi. Czego bardziej chcieć? Autostop w Turcji.